wieczór Państwu, ja się nazywam Renata Madziara. Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii, ale mam znacznie więcej pasji, przede wszystkim różnego rodzaju naturalne terapie wspierające człowieka, zarówno od strony ciała, jak i emocji, jak i jego duszy. Od wielu lat w moim sercu grają podróże. Jako młoda dziewczyna samodzielnie penetrowałam góry Sowiec, gdzie się wychowałam. Z wiekiem moja odwaga rosła, bardzo dużo podróżowałam na stopa, mając lat 17. W 2 miesiące przejechałam Szwecję i Finlandię, właśnie przemieszczając się autostopem. Bardzo dużo podróżowałam na południe Europy, na Włochy, także Chorwacja, Półwysep Bałkański. No, podróże zawsze dawały mi ogromną radość, ogromną satysfakcję. Przyszedł jednak moment w moim życiu, że wyszłam za mąż i skoncentrowałam się bardziej na budowaniu swojej rodziny. Urodziłam 3 dzieci. Równolegle z mężem budowaliśmy dom, równolegle oczywiście pracowałam i to na bardzo takich eksponowanych stanowiskach, wymagających bardzo dużego opanowania. Byłam m.in. zastępcą dyrektora w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa. Praca w męskim zespole dla młodej kobiety była ogromnym wyzwaniem. To nauczyło mnie asertywności, zarządzania sobą w czasie, pracy z własnymi emocjami. Nastąpił też taki moment, że bardzo trudno było mi rozwijać się zawodowo. Były różne momenty wzlotów i upadków, które doprowadziły mnie do tego, że w 2016 roku rozpoczęłam własną działalność gospodarczą. Też było oczywiście po obronie mojej pracy doktorskiej, którą napisałam z wyróżnieniem na uniwersytecie, a z uwagi na to, że nie miałam tak zwanych pleców, niestety nie wygrałam w Zakładzie Historii Śląska jako Historyk Śląska. Przegrałam z kimś, kto był zupełnie po innych specjalizacjach niezwiązanych z naszym regionem. No ale dzisiaj, szczerze mówiąc, jestem bardzo tej osobie wdzięczna, że tak się to wszystko potoczyło. No i kolejne wyzwania, bycie mamą, budowa domu, praca nad rozwijaniem własnej firmy, pojawiły się problemy ze zdrowiem. Był to też taki moment bardzo mocnej pracy fizycznej i umysłowej, dużego wyczerpania i tak naprawdę mojej ciężkiej choroby, czyli depresji, która położyła mnie na kilka miesięcy do łóżka. Szczęśliwie, bardzo świadomie po prostu podjęłam decyzję, że nie chcę tak spędzić swojego życia. Związałam się zawodowo z firmą, która uczy mnie przez cały czas bycia świadomym, bycia wolnym, stawiania świadomie granic w oparciu o moje wartości. To bardzo mocno przewartościowało sposób mojej pracy i mojego działania i tak to się potoczyło, że właśnie dzięki tej firmie, dzięki temu, że nabyłam ponownie pewności siebie, ale także zapewniałam sobie bezpieczeństwo i wolność finansową, pozwoliły mi na podróżowanie na początku także z moimi dziećmi, ale przyszedł taki moment magiczny moich 40 urodzin i w prezencie dla siebie pierwszy raz w życiu chciałam wyjechać i wyjechałam na wakacje, które miały zapewnić mi poczucie dobrostanu i takiego ukoronowania, nagrodzenia się, ukoronowania tego wszystkiego, co w swoim życiu do tej pory osiągnęłam. Afryka nigdy nie była na mojej mapie marzeń, chociaż ta mapa jest naprawdę bardzo mocno wypełniona właśnie moimi podróżniczymi marzeniami. I to taka ciekawostka chichototu losu, bo kiedy wylądowałam na lotnisku na Zanzibarze w pandemii, dlaczego Zanzibar? No właśnie dlatego, że pandemia bardzo mocno nam ograniczyła możliwość przemieszczania się i podróżowania, a ja nie chciałam z różnych względów jakby uczestniczyć w tym wszystkim, co się wtedy wokół nas działo, więc szukałam takich miejsc, gdzie mogę podróżować bez tak zwanego paszportu covidowego. Jeden z nielicznych miejsc na świecie właśnie był Zanzibar i tylko dlatego to była destynacja, na którą się wtedy zdecydowałam. I to było coś niesamowitego, bo wysiadłam na małym lotnisku, które tak naprawdę było zbudowane z baraka. Przemieszczając się z lotniska do miejsca docelowego, jechaliśmy przez bardzo mocno zanieczyszczony, brudny Zanzibar. Taki prawdziwy, ale dla mnie to było coś cudownego, najpiękniejsze miejsce na ziemi. Później kolejne zbiegi okoliczności, o których powiem dalej, spowodowały, że moje pierwsze spotkanie z Masejami było dosyć specyficzne, bo jak drodzy Państwo wiecie, no Zanzibar jest daleko i podróż była męcząca.
a że w pandemii bardzo mało osób w ogóle podróżowało, to w pięknym, wielkim samolocie dużych, znanych linii lotniczych gotowym przyjąć ponad 400 osób na pokład. Miałam wrażenie, że leciało nas 30 osób, a Zanzibar też maleńką wyspą nie jest, więc jak te wszystkie osoby się rozjechały po wyspie, to miałam takie wrażenie, że tylko ja, moja koleżanka i jej mąż dotarliśmy do miejscowości Paje, czyli dotarliśmy na plażę, która była pusta, jeżeli chodzi o turystów, ale przepełniona była Masajami, którzy byli dla mnie bardzo uciążliwi, którzy każdy z nich jeden po drugim podchodzili i próbowali zagarnąć: cześć, jak się masz, a skąd jesteś, a ja mam na imię, i bardzo często padały polskie imiona i zachęcali bardzo do tego, żeby zobaczyć ich biedronki, mój sklep Biedronka, oni tak to już zabawnie mówili. No i wszystko fajnie, tylko jeżeli odmawiasz po raz 20 czy po raz 30 raz po długiej podróży, w momencie, kiedy chcesz się cieszyć sobą, ciszą, oceanem, było dla mnie bardzo frustrujące. I pamiętam taki moment, gdzie ja już naprawdę taka bardzo, bardzo zmęczona powiedziałam mojej koleżance, że jak jeszcze jeden Masaj do mnie podejdzie i spróbuje mi coś sprzedać i zagadnąć, to ja go chyba po prostu pogryzę. I ona tak spokojnie, z uśmiechem powiedziała: Renata, ty usiądź na plaży, patrz sobie w ocean, jak ktoś podejdzie, to ja już będę się taką osobą i rozmową zajmowała. I nagle słyszę, że jest rozmowa bardzo fajna, zupełnie inny ton głosu, że nie ma właśnie takiej presji wymuszania, że zupełnie jest inna energia tej rozmowy, i słyszę też, że ta moja koleżanka dokonuje transakcji, że wybiera bardzo konkretne produkty, 2 jakieś bransoletki. Mnie to tak zaciekawiło, a trochę mi było głupio się odwrócić i zobaczyć, kto to jest, i że też, żeby nie sprowokować tej rozmowy, więc tak troszkę z ukradka zrobiłam swoje pierwsze zdjęcie z Niangu, nieświadoma tego, że to spotkanie tak bardzo zmieni moje życie. I Mariola dokonała zakupu tej bransoletki, moja znajoma, no i padły wtedy magiczne słowa: słuchaj, ja te bransoletki zapłacę, ale dopiero jutro, no bo wiesz, jesteśmy na plaży, ja nie mam pieniędzy. I pamiętam, jak ten człowiek taki bardzo spokojny, uśmiechnięty powiedział: okej, nie ma problemu, to wymieńmy się kontaktami, wymienili się numerami telefonów i pożegnaliśmy się. Niangu odszedł, ja tylko w międzyczasie gdzieś tam, jak on później przy tej transakcji już właśnie wymiany telefonów próbował mnie zagadnąć, powiedziałam: zobacz, ja mam oczy, jakbym chciała coś kupić, to bym podeszła, nie jestem głupia, zobacz, nie mam bransoletek, nie interesuje mnie to, proszę, zatrzymaj się z tą sprzedażą dla mnie. On to bardzo ładnie z uśmiechem uszanował. Ale taki był zbieg okoliczności, że kilka dni później potrzebowałam kogoś, kto będzie chciał ze mną zobaczyć wyspę w głębi, kto zapewni mi ochronę i też da możliwość porozumienia się z ludźmi, którzy mieszkają w głębi wyspy, a nie znają języka angielskiego. I zapytałam jedną z Polek, która wtedy dłużej mieszkała w Tanzanii, na Zanzibarze, czy mogłaby mi kogoś polecić. Ona powiedziała, że tak, oczywiście, że zna bardzo fajnego Masaja, który jest poukładany, grzeczny i że na pewno z nim będę bezpieczna. I na moją prośbę zaprosiła go na rozmowę i okazało się, że to właśnie był Niangu. Dobiliśmy kontraktu, Niangu zaczął ze mną jeździć po wyspie i jednego dnia odkryłam, że on się bardzo stresuje, nie chce odebrać telefonu, i tym bardziej byłam zdziwiona, kiedy usłyszałam, że nie chce odebrać telefonu od mamy. Wtedy tak naprawdę dowiedziałam się o jego niezwykłej historii, o jego determinacji i skąd tak naprawdę się na tym Zanzibarze wziął, i zupełnie inaczej spojrzałam na tych wszystkich mężczyzn, którzy są na plaży i którzy usiłują sprzedać swoje wyroby. A mianowicie Niangu jako młody chłopak bardzo szybko stracił ojca. Zgodnie z masajską tradycją on wraz ze swoim o kilka lat starszym bratem stanęli w obowiązku utrzymania całej swojej rodziny, czyli mamy, babci i młodszego rodzeństwa, co dla młodych chłopaków jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza kiedy nie ma się w domu żadnych zasobów, nie ma krów, nie ma tak naprawdę narzędzi, umiejętności do tego, żeby rodzinę utrzymać. Masajowie, konkretnie w tym domu Niangu, nigdy nie był w szkole, nie znał języka Suahili urzędowego, nie znał języka angielskiego. Tak naprawdę przed wyjazdem na Zanzibar nawet nie wiedział, że jest Tanzańczykiem. Jego cały świat kończył się na jego domu, na terenie, który jest wokół niego. I to tak naprawdę głód spowodował, że on na ten Zanzibar wyruszył, bo nie miał już tak naprawdę żadnej innej możliwości, żadnej innej szansy. I na tym Zanzibarze wtedy dla mnie to było nie do uwierzenia, że ludzie jeszcze dzisiaj żyją
żyją w takiej sytuacji, że stają przed takimi wyborami, kiedy padły z jego słowa, że on po prostu nie potrzebował, żeby ktokolwiek mu w domu z głodu zmarł. Ja nie mogłam w to uwierzyć. I pamiętam wtedy Niangu zaczął opowiadać, czy pamiętasz, Renata, jak my żeśmy się spotkali pierwszy raz na plaży, to wiesz, ja wtedy wyszedłem z komisariatu policji, byłem tam 3 dni przetrzymywany bez jedzenia, bez wody. Jak mnie policja wypuszczała z tego komisariatu, to kazano mi wyjść z niego na kolanach z takim złorzeczeniem i wyśmiewaniem mnie za pleców, że z buszu przyszedłem i do buszu mam pierdalać, za przeproszeniem. I bardzo konkretnie ja tą poczułam tą energię, tą prawdę tego chłopaka, ale było mi tak trudno uwierzyć to, co on opowiada, że ja postanowiłam dopytać, czy rzeczywiście tak mogło być właśnie tej kobiety, która mi zarekomendowała Niangu jako przewodnika. Ale to był nie koniec jego historii. Mówię, no właśnie przez to, że byłem na tym komisariacie, to odebrano mi broń, no i rzeczywiście jeździł bez broni. Odebrano mi wszystkie pieniądze, które wtedy przy sobie miałem. Odebrano mi też te bransoletki, które wtedy miałem na sobie do sprzedaży, bo przestałem chodzić całym moim sklepem, bo właśnie policja bardzo często jak nas zatrzymuje, to nam wszystko odbiera, więc odebrano mi te kilka bransoletek, które wtedy miałem na sobie. A w związku z tym ja przez kilka dni nie wysłałem w ogóle pieniędzy do domu i dlatego ja się boję odebrać ten telefon od mamy, bo cóż ja mam jej powiedzieć? A drodzy Państwo, on się ze mną wtedy tak umówił, że ja mu mam nie płacić codziennie tych małych, drobnych pieniędzy, bo bał się, że albo właśnie znowu ktoś go, nawet po naszym wieczornym rozstaniu, znowu złapie, znowu mu odbierze, go okradnie, a po drugie no też wiedział, że łatwo się pieniądze wydaje, zwłaszcza jak się nic nie ma. I bał się, że po prostu z tej pracy nic nie będzie miał. Więc byliśmy tak domówieni, że pod koniec tego tygodnia mu zapłacę większą kwotę i razem pójdziemy do miejsca, skąd może te pieniądze wysłać na ląd do mamy, żeby ona kupiła jedzenie dla rodziny. On się po prostu bał odebrać, żeby mamie powiedzieć, że jeszcze tych pieniędzy dla niej nie ma i że jeszcze muszą głodni te 2-3 dni poczekać. Ja wtedy wróciłam spokojnie do hotelu, porozmawiałam z tą dziewczyną, która mi pomogła spotkać się z Niangu i zapytałam, czy to jest prawda, czy to nie jest jakiś fake, czy ten człowiek mnie nie oszukuje. I kiedy ona potwierdziła, wtedy podjęłam decyzję, że chodź Niangu, to podejdziemy, ja wypłacę pieniądze teraz, zapłacę tobie z góry, obiecaj mi, że po prostu przyjdziesz do pracy jutro, pojutrze jeszcze kolejnego dnia, wyślemy pieniądze twojej mamie i no, będzie ona mogła zakupić to jedzenie teraz. Ja się bardzo na to ucieszył, jak powiedziałam, tak zrobiliśmy. Na drugi dzień go poprosiłam, żeby mi przyniósł, skruszona tym, że tak brzydko z nim rozmawiałam na plaży, żeby mi przyniósł te swoje bransoletki, które wszystkie ma, że ja mu to sprzedam. I on nie chciał mi tego przynieść, bo myślał, że ja będę chodziła z tymi bransoletkami po plaży. A ja miałam zupełnie inny zamysł. Dzięki temu, że pracuję online, mam bardzo dużo przyjaciół, którzy mocno mi kibicują, osób, na których mogę polegać. Po prostu zrobiłam zdjęcia tych jego bransoletek i naszyjników, wstawiłam na Facebooku, no i okazało się, że ludzie mi zaufali, kupili te bransoletki, ufając, że jak przyjadę do Polski, że im po prostu je dostarczę. I w ten sposób w ciągu 2 czy 3 dni zgromadziliśmy niebotyczną dla Masajów kwotę, za którą można było zakupić 14 krów. Ja wiele nie myśląc, po prostu zadzwoniłam do domu w Polsce, powiedziałam, że słuchajcie, a rodzina widziała, że robię tą akcję, też mnie bardzo wspierała. Że ja po prostu jadę z Masajem kupić te krowy. Masajowi też po dyrektorsku powiedziałam, słuchaj, jutro jedziemy. No bo wyobraziłam sobie sytuację, że zatrzymuje go policja z dużą kwotą pieniędzy, no albo go oskarżą o kradzież, albo będzie miał jakieś inne nieprzyjemności. W najlepszym wypadku go po prostu z tych pieniędzy okradną. Znając też już jego przez te kilka dni wiedziałam, jak ma dobre serce i jak wszystkim się lubi dzielić, więc było ryzyko, że on po prostu nie dowiezie tych pieniędzy z różnych względów do swojej wioski. No i jak ja się przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy mi zaufali, którzy płacali na krowy dla Masajów, kupując właśnie te bransoletki, że oni tych krów nie zobaczą. Z dnia na dzień wyruszyłam w podróż mojego życia. Z godziny na godzinę powiedziałam, to ja z tobą pojadę kupić te krowy. Czyli pojadę na ląd. Zadzwoniłam wtedy do domu, powiedziałam, przepraszam bardzo, nie wracam, właśnie przebukowałam bilet, jadę z Masajami, tak gdzieś tam na ląd. To było bardzo, bardzo takie spontaniczne. No i Niangu, jak usłyszał, że ja z nim jadę do domu, to uciekł. Wrócił po 2 godzinach i mówi, dobrze, no to kiedy? Ja mówię, no to jutro, jedziemy. I tak się zaczęła moja niesamowita przygoda i podróż na kontynencie. Przeprawiliśmy się promem z Zanzibaru do Dar es Salaam, 1 noc w Dar es Salaam i
Patrzę na nawigacji, Google, prawda, tam 330 czy 40 km, 6 godzin, nie ma problemu. Ja mówię, tak, cudownie, wiecie, jak po 12 godzinach byliśmy w Song, jakieś 12 km od domu, gdzie naprawdę tak samo, właśnie wiele osób, wtedy pamiętam, jechaliśmy 16 osób w busie, takim 7-osobowym, też była ta sytuacja, że kierowca tak bokiem. Z tyłu w bagażniku była deska włożona i 3 gości jechało w bagażniku, w tym maciupeńkim aucie, tyłem do kierunku jazdy, z pochyloną głową, bo tu jest klapa. I ja mówię, ojej. Także to było naprawdę niesamowite doświadczenie. I przyjechałam do domu z Niangu, który nie widział swojej rodziny no prawie rok. I to było magiczne, bo przyjechaliśmy w nocy na motorach przez ten burz. I ten mężczyzna, który stał przed matką, matkowie się nie mogą dotykać, tak? Matka z synem, z wojownikiem już nie może. Więc oni stali naprzeciwko siebie i najpierw powiedziała mama. I to w tych kilku słowach było czuć taką energię, taką miłość, taką ulgę, taką wdzięczność, taką dumę tej kobiety do tego człowieka. A później z drugiej strony ten Niangu powiedział kilka słów w takiej pokorze do tej matki. Też z takim uznaniem, też taką ulgą. I w tym momencie ta kobieta zrobiła coś niezwykłego, czego Masajki na co dzień nie robią. Ona po prostu podniosła z ziemi oczy, bo oni też na siebie nie patrzyli w tej rozmowie. Złapała mnie za rękę, przytuliła mnie, tak jakby pocałowała 2 razy i wprowadziła do swojego domu. Jestem pewna, że nie zostałam wprowadzona jako żona, a wiem, że zostałam wprowadzona jako mzungu, jako biała, tak? I zostałam potraktowana od samego początku jak domownik. To było coś niesamowitego. Ci ludzie nie mieli w domu nic, a podzielili się wszystkim, co mają. Bardzo o mnie tam dbali w miarę swoich możliwości. Zamieszkałam w masajskiej chacie z Masajami, stałam tam wtedy, nie wiem, 10 osób z kurami, kotami, cielakami w środku. Bez wody, bez prądu jeszcze wtedy. No i słuchajcie, jak powiedzieć rodzinie, że żyję. Rodzina musiała być bardzo cierpliwa, bo bateria w telefonie bardzo szybko się wyczerpywała. Na masajskiej chacie się nie naładuje telefonu, więc trzeba było na pieszo iść 2,5 km do miasteczka, zostawić telefon do naładowania na noc, rano pójść z powrotem po ten telefon, żeby móc wykonać jakikolwiek telefon. No ale to mniej się zrobiło wtedy, kiedy przyszły deszcze i przez 3 dni można było tego telefonu nawet w miasteczku naładować. Więc wiecie, co musiała przeżywać moja rodzina? Pojechałam do buszu, prawda, do Masajów, no do dzikiego plemienia, no i nie odzywam się. 3. dzień. Dla mnie to było tak normalne, to było coś niesamowitego. Rodzina nic ode mnie nie dostała, bo ja nie byłam przygotowana na to, że jechać z jakimiś prezentami, nie miałam ani wakacji. Takich zaplanowanych na nową podróż, ani nie miałam tak naprawdę kilku. Znaczy, żeby nie przekrzykiwać. I wzruszałam się, jak na przykład był jeden banan w domu i tego banana dzielono na wszystkich domowników, łącznie ze mną. Byłam wzruszona za każdym razem, jak o mnie dbano. Pamiętam, jak 3. dnia Niangu koło mnie siedzi na tym łóżku i zadał mi takie pytanie: Renata, będzie mi hot shower, czy potrzebujesz gorącego prysznica? Jezu, tak. Czekaliśmy wtedy, nie wiem, 5 godzin na wiaderko gorącej wody. No i pokażę, no tam w tamtym buszu sobie pójdziesz i oczywiście też tym wiaderkiem do tego buszu. Wszystkie 2-latki, taka ławica za mną, jest to samo, nie, prawda, z każdej strony. Szczęśliwie jeszcze nie mówili, więc nie mogli jeszcze. Właśnie te maluchy. Bardzo ciekawe doświadczenie. Ludzie mnie pytali, jak ja się w ogóle dostosowałam. Słuchajcie, nie wiem, dla mnie to było tak naturalnie mieszkać w tym domu, jak u nas w mieszkaniu, chociaż lubię luksus, chociaż lubię prysznic. To bez problemu spałam na takim łóżku, bez problemu się odnalazłam. Tutaj już jest światło, solar, który później kupiłam dla domu, ale także dla siebie. I pamiętam też to zdziwienie rodziny, że mają światło i do dzisiaj szczęśliwie to światło działa. No ale ten pierwszy taki mój pobyt to był zupełnie bez elektryczności. A przyjechałam do rodziny bardzo specyficznej, bo jak na Tanzanii wyjątkowo małej, mama Niangu urodziła 8 dzieci, przeżyła 7. Mąż tej mamy Niangu, czyli tato Niangu, zmarł kilkanaście lat temu, kiedy on był jeszcze bardzo młodym chłopakiem. I on wraz ze swoim starszym bratem przyjął obowiązek utrzymania jako wojownik wszystkich ludzi w Bomie, tak? Czyli swojej mamy, babci, ale także młodszego rodzeństwa. No i wiecie, to jest niesamowite zadanie przed kilkunastolatkiem, zarobić pieniądze, więc oni byli tak naprawdę na granicy już śmierci głodowej, bo
sprzedali wszystkie swoje możliwe zwierzęta, które mieli. Jak przyjechałam do tej Bomy, było w niej, ja się śmieję, 6,5 krowy, było 7 krów, ale jedna była bardzo stara i padła praktycznie chwilę po moim wyjeździe. 2 krowy, 1 byczek, no i reszta to cielaczki, 3 cielaczki, więc to nie było w ogóle żadnego materiału, żeby te krowy szybko rozmnożyć, to właśnie było to ich statko. Więc tak naprawdę ci ludzie są bez żadnej możliwości zarobienia pieniędzy. Masajowie to są potomcy ze starożytnego Egiptu się wywodzą tak naprawdę, to są potomkami niewolników faraona. Zostali w jakiś sposób zaprogramowani do tego, że kiedy zabierając ogromne stada właśnie bydła, jaciny z Egiptu na te tereny, gdzie możliwy jest wypas, no wiadomo było, że trzeba jakoś spowodować, żeby oni nie uciekli z tym bogactwem, żeby też nie trzeba było za nimi wysyłać ogromnych programowania, więc trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby ci ludzie mało się rozwijali. Oni z jakiegoś powodu do dzisiaj nadal żyją w legiandach, z paleniskiem, sklepiskiem, bez okien w domu, bardzo mocno przestrzegają swoich rytuałów, ceremonii. Większość z nich nie chodziła nigdy do szkoły, nie wiedzą kiedy się urodzili, bardzo słabo znają mapę nieba, mają tylko język ustny przekazywany, nie zapisują niczego, mają bardzo ubogi też ten język, mają bardzo mało nazw na rzeczy, które ich nie interesują, to też jest ciekawe, że na przykład wielu roślin nie mają nazw, wielu warzyw nie mają nazw, tak, no bo nigdy z tego nie korzystali i nie potrzebują. Tak jest na przykład z kurami. Od niedawna kury się pojawiły w masajskich chatach i Masaj nie zje ani jajka, ani na przykład drobiu. Hodują te kury tylko i wyłącznie po to, żeby móc je sprzedać na targu za bardzo drobną opłatą, żeby móc zarobić jakiekolwiek pieniądze. Bo tak naprawdę dla Masajów największą wartością są właśnie te krowy. W krowach liczy się majątek, to krowy dają poczucie bezpieczeństwa, to krowy są podstawą ich wyżywienia, zarówno krew, którą regularnie sobie upuszczają i wybijają, to są tłuszcze. Masajowie żyją w społeczności i to pięknie można było zaobserwować ostatnio w Bomie, gdzie właśnie tą siłę społeczności mogli doświadczyć wszyscy. Było takie zdarzenie, że mały chłopiec 5, może 6-letni, tak jak co dzień wyruszył na wypas swojego stada kóz, stada oczywiście należącego do jego rodziny. I w pewnym momencie zorientował się, że te kozy mu się gdzieś tam rozeszły i jednej z nich nie odnalazł. I wtedy ten mały chłopczyk podjął decyzję dla nas szaloną o tym, że nie wraca do Bomy, że porzuca swoje stado, że podejmuje samodzielne życie w buszu i zaczął się w jakimś dla siebie uprzystrzonym kierunku przemieszczać. Kozy odnaleziono wieczorem, bo to wszystko się działo na początku niedaleko jego Bomy. No i kiedy rodzice odkryli, że praktycznie rogacizna sama wróciła wieczorem do domu bez dziecka, mama wstrzała i rodzina alarm. I tutaj ta siła społeczności bardzo mocno zadziałała, dlatego że pojawili się wszyscy wojownicy zawezwani na ten moment z okolicy, myślę, że około 100 mężczyzn i podjęło poszukiwania w buszu właśnie tego chłopca. Poszukiwania trwały przez 3 dni. Maluch oddalił się ponad 20 km od miejsca zamieszkania, samotnie przetrwał kilka nocy w buszu. Szczęśliwie historia się dobrze zakończyła, ale dla mnie ona ma tutaj właśnie tą większe znaczenie. Nie samego zdarzenia, ale właśnie tego, jak zadziała społeczność. Młodzi wojownicy świadomie podjęli pracę na rzecz społeczności, grupy tej konkretnej, w tym momencie rodziny. My czegoś takiego dzisiaj na co dzień nie doświadczamy, a dla Masajów jest to po prostu codzienność. Dzieci pracują przy bardzo różnych czynnościach, tutaj każdy maluch doskonale wie, jak wyszorować garnki, jak umyć garnki, jak doić krowę, kozę. Nie ma czegoś takiego, że dziecko odmówi. Jest bardzo duże takie uszanowanie starszyzny. Na przykład zawsze mnie to wzruszało, jak dzieci się bawiły, ktokolwiek ze starszyzny powiedział, nawet starszy brat o kilka lat, słuchaj, teraz trzeba zrobić to w tym momencie to dziecko wstaje i to robi. Tak? I to się odbywa bez krzyków, bez bicia, bez jakiejś takiej presji. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie, bo u nas dzieci mógł być proszenie, a tam po prostu jest raz i każdy wiedział, co ma zrobić. Oczywiście ten podział też ról kobiecych i męskich był dla mnie bardzo, bardzo zaskakujący, bo kobieta zajmuje się wszystkim tym, co w domu i wokół domu,
A to dlatego, że kilka tysięcy lat temu, głosi ich legenda, po prostu kobiety przy jakimś dużym święcie gotowały, chrzątały się. One wtedy też miały oczywiście swoje stada krów, osłów, kóz, no ale ponieważ zabito krowę z okazji tego święta i był czas karmienia dzieci i one chciały, żeby ich dzieci właśnie zjadły te najlepsze kąski, to w momencie, kiedy krowy gdzieś tam się rozproszyły w buszu i ktoś to zauważył, mówi, zobaczcie, krowy uciekają, to każda z kobiet mówi, nie, moje dziecko nie może tych krów przypędzić z powrotem, bo teraz właśnie będzie jadło, tak? I każda z kobiet powiedziała dokładnie to samo. Zwierzęta się rozeszły. Dzięki nim dzisiaj mamy zebry na przykład w buszu, mamy lawy, prawda, bo to są potomkowie. Pięknie, legendarnie to tłumaczą, no ale też tradycyjnie kobiety nie są właścicielkami bydła, bo one się na tym nie znają, bo właśnie nie dopilnowały, mężczyźni się troszkę z nich śmieją. Ale tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, zdaniem mężczyzn i w ogóle też kulturowo dużo lepiej tutaj zbudowane szyje, mają dużo silniejsze szyje, więc to one odpowiadają za to, żeby przynieść wszystko do domu, czyli woda, drewno na opał, kukurydza, która się dzieje, którą gotują, więc to one jakby zarządzają wszystkim tym, co jest w domie, tym, co jest w domu, ale także, uwaga, budują te domy. Za budowę są odpowiedzialne kobiety. Mężczyźni odpowiedzialni są za wypasanie stada, za budowanie ogrodzeń, za to, żeby być pięknym i dobrze wyglądać. Chłopaki się przekonali, naprawdę jest zaskakujące, że w miejscu, gdzie nie ma wody, no Niangu pokazał wam, co to znaczy być beauty, prawda? Lustereczko, takie, perfumy. Ale on już jest prawie europejski. Tak, to jest bardzo zmienia. On ma taką dużą potrzebę po prostu bardzo dużej dbałości. Pamiętam, kiedyś też miałam gości u siebie w BOM-ie 9 osób i wszyscy solidarnie powiedzieli, że Boże, słuchaj, jest mało wody, no to się tam nie kąpiemy, tylko jakaś taka drobna higiena. A ja też przychodzi, mówi, Renata, patrz, szybko, taki mały prysznic. Mówię, człowieku, bądź solidarny, to my biali się nie myjemy, to ty też możesz. I widzę, że ze mną nie dyskutował, tylko poszedł do mamy, od mamy wziął wiadro z wodą, z mydłem, gdzieś tam do buszu poszedł i się jednak jakoś tam umył. Także to też zaskakujące było. No ale tak myślałam, że tam pojechałam tylko kupić jeszcze w tej BOM-ie tylko krowy. Te krowy kupiłam ostatniego dnia swojego pobytu, tak naprawdę nie, tylko wtedy dałyśmy z Karminą pieniądze Maceją, żeby oni się udali na targ, żeby tej ceny nie podbijano z uwagi na nasz kolor skóry. Szczęście rodziny, która zobaczyła te bydło, bo 7 krów kupiliśmy dla tej BOM-y, do której ja teraz jeżdżę i 7 właśnie dla BOM-y Kamili. No i ja myślałam, że to koniec mojej przygody tampańskiej. Ale jak wróciłam do domu, tak bardzo za nimi tęskniłam, a też biznesowo otworzyły mi się tam nowe możliwości. I bardzo spontanicznie po 2 tygodniach pobytu w Polsce kupiłam bilet z dnia na dzień i poleciałam wtedy na Zanzibar, gdzie spędziłam 2 dni biznesowe i wtedy powiedziałam też Niangu, którego spotkałam na Zanzibarze, Niangu, zabierz mnie do domu. Był w ciężkim szoku, że ty biała, chcesz do Lepianki. W Lepiance spędziłam łącznie 4 miesiące. No i tam właśnie się później pojawiło światło, solar. Zaczęłam wykorzystywać moje różne umiejętności, które mam, pomagając przy okazji ludziom. Między innymi naturoterapeutyczne, gdzieś tam zdrowotne, ale też na przykład pokazywałam, że można wiele rzeczy ręcznie uszyć, tak, że można sobie inaczej zorganizować wiele rzeczy w domu. I pamiętam, że zawodowo nawet z babką poleciałam do Abu Dhabi. Po tej Tanzanii to też był przeskok, bo tutaj lepianka, a tutaj nagle nie Sheraton, ale Hilton. I wiecie, z lepianki do białych pościeli, no to było niesamowite z dnia na dzień, praktycznie. I kiedy się pojawiłam właśnie w tym Abu Dhabi, jeszcze wtedy dostałam tam taką 13. pensję, całkiem fajnie, tak się zastanawiałam, gdzie te pieniądze zainwestuję i wtedy też Niangu do mnie zadzwonił i powiedział, wiesz, że mama tak by chciała Ci pomóc i też podziękować za to, co tam dla nas zrobiłaś, to mama Ci wybuduje dom. Że przyjdziesz następnym razem, to już nie będziemy Ci tak wchodzić wszyscy na głowę, będziesz miała swoje miejsce, swoją przestrzeń. Ja wtedy powiedziałam, to wiesz co, a ile by mnie kosztowało, gdybyśmy wynajęli mężczyzn do tego, żeby miasteczka przyszli, wybudowali, żeby ta Twoja, no już mama w podeszłym wieku tego nie robiła. No i się okazało, że jak usłyszałam kwotę, to stwierdziłam, że zdecydowanie mnie stać. Ten oto tutaj domek powstał za łącznie z solarami, ze wszystkim dookoła, powiedzmy teraz łącznie 20 000 złotych, z systemem wodnym, z prysznicem, więc to są żadne tak naprawdę pieniądze. A mam luksusowy dom, gdzie jest posadzka, gdzie są okna,
gdzie się nauczyłam naprawdę bardzo dużo o budownictwie tanzańskim. Ja mam też duże doświadczenie budowlane i współpraca z mężczyznami, z fachowcami bywała bardzo trudna i tam się nauczyłam pracy naprawdę bardzo dużej ze swoimi emocjami, zupełnie innego podejścia do zarządzania. No ale generalnie do dzisiaj się mnie pytają, że ja jestem taka twarda, że jakby dlaczego ja się tak o wszystko wypłucam. Ja się nie wypłucam, ja po prostu wiem, czego oczekuję i wiem, za co płacę. I argument, że this is Africa jakoś do mnie nie przemawia, bo to, że to jest Afryka, to nie znaczy, że nie mogę otrzymać rzeczy, które zamówiłam. Na przykład u stolarza zamówiłam ramę do materaca, takiego na 90 cm. Mówię, tam jest materac, przynieść przez drogę, dokładnie takie kupiłam. Czy to będzie zrobione? Oczywiście będzie. Potem po 3 dniach odebrać łóżko już z drogi. Widzę, że coś tam się nie zadziało dobrze. Mówię, przynieś mi miarkę, zmierzymy to. No i mierzymy to łóżko i ono ma szerokość 76,5 cm. Ja mówię, no to teraz mi powiedz fachowcu, jak ja mam tu włożyć materac. No i ja nie odebrałam tego łóżka i pan jest do dzisiaj na mnie bardzo obrażony, bo zainwestował pieniądze w drzewo, wykonał pracę, 3 dni nie przyjmował zleceń, a ja bezczelnie po prostu nie zapłaciłam mu za to łóżko i nie wzięłam tej ramy. Jeżeli jej poprawisz, no to wezmę, jak nie poprawisz, no to co ja bym z tym zrobić, tak? Więc dla nich jest to trudne do zrozumienia, no i też na początku bardzo się dziwili, że przede wszystkim ja kobieta, tak, mam jeszcze jakieś wymagania i pretensje, dzisiaj już to szanują i nawet Masajowie, którzy są wokół mnie, zaczęli mnie też prosić na swoje budowy i pytać, czy tak ma być, czy to jest możliwe. Wiecie, generalnie, jak chcecie, żeby były drzwi w środku, to musimy dopilnować, żeby one się zamykały i otwierały, prawda? Bo może tak się okazać, że się nie będą. Czekam na chwileczkę. Zatrzymywać pokazu. No i generalnie jest tak, że powstał ten mój dom i z każdym moim pobytem coś w tym domu się dzieje nowego. Coraz więcej gości mnie odwiedza, są to moi znajomi, przyjaciele, także tak jakby gdzieś tam, to chyba z tobą się zna dziewczyna, przez ciebie, przez Ewę Habros. Ewa Habros, kiedy pisała swój doktorat, była wykładowcą na uniwersytecie, musiała pracować godziny tak zwane doktoranckie, byłam wtedy jej studentką, później ja robiłam doktorat, Ewa pracowała w IPN i tak przez wiele lat trzymamy tą naszą znajomość, no i Marcin właśnie napisał, to Ewa najpierw napisała, że jej przyjaciel, tak, Maciek jedzie z Marcinem i ty chyba pierwszy do mnie nawet napisałeś, że właśnie tak dziwnie mówię, ojej, to nie wiem, kto jedzie, ale dobra, słuchajcie, zobaczymy, co to się okaże z tego. No i tak jakoś nie wiem, jak to się zadziało, niepozornie zaczęły do moich domów przyjeżdżać osoby ponad znane w świecie i w ogóle nie kojarzyłam, bo nigdy jakby nie szukałam takich informacji. Był między innymi gościem Konrad Piskała, podróżnik też, autor bardzo dużego bloga, Afryka okiem reportera, autora książek w Afryce. Teraz jest kolejna jego książka po 10 latach, którą opublikował chyba 3 tygodnie temu, była oficjalna promocja książki. Jeden z rozdziałów jest poświęcony właśnie historii Nyangu, tą, którą Państwu tutaj opowiedziałam właśnie o tej wiedzie, o tym, jak to się stało, że on pojechał na Zanzibar. Później też nie wiadomo skąd, przez właśnie Konrada Piskały napisała do mnie dziewczyna, czy ona by nie mogła przyjechać, czy nie mogłaby zrobić reportażu o Najondę, o dziewczynce, którą zobaczyła gdzieś tam na zdjęciach właśnie u Konrada. I no oczywiście. I później dopiero jak już nakręciłam materiał, to się zorientowałam, że to jest pani z TVN, która zrobiła reportaż o Najondę w ramach Dzieci Świata. I to była dla mnie też bardzo taka duża niespodzianka i Marzena generalnie bardzo nam pomogła, dlatego że Najondę dzięki niej uzyskała wolność. W jakim znaczeniu? U Masajów bardzo ważne jest to, żeby się utrzymać i bardzo ważne są krowy. W sytuacji, kiedy w domie, tak jak tutaj jest na przykład 3 mężczyzn, 3 braci, a łącznie cała rodzina ma 7 krów, no, z moimi tymi kupionymi z akcji 14, to jest ciągle za mało na wszystko, na życie. Młody chłopak, żeby móc zostać wojownikiem, musi przejść bardzo bolesny, trudny, inicjacyjny rytuał obrzezania, zresztą kobiety też. W Kenii są troszkę młodsze, w Tanzanii ciuteńkę starsze, ale mimo wszystko no, dotyczy to wszystkich. No to już jest potrzebna krowa, żeby za to wszystko zapłacić, a nawet 2-3, żeby zorganizować przyjęcie, tą całą ceremonię. Chwilę później chłopak powinien mieć żonę, a za tą żonę trzeba zapłacić 15 krów. Trzeba zorganizować wesele, które kosztuje od 3 do kolejnych 5 krów.
No ale później też trzeba mieć kilka krów na to, żeby z nową żoną i nową rodzinę utrzymać. Więc w takiej sytuacji, gdzie krów nie ma, jedną z nielicznych szans na to, żeby zarobić pieniądze do domu, to jest właśnie sprzedać swoją córkę albo siostrę. Więc bracia, jeżeli mają w domu 13, 14, 16-letnią dziewczynę, po prostu ją sprzedadzą za krowy, żeby móc założyć swoją rodzinę. I najątek właśnie w naszej Bogu jest w takiej sytuacji, gdzie ma 14 lat, chciałaby się uczyć. No i najstarszy brat, który usiłuje, starszy od mnie, który usiłuje utrzymać rodzinę, pracuje pod Dar es-Salaam w hotelu, zarabia jako ochroniarz $75 na miesiąc. Nie jest w stanie z tych $75 cokolwiek odskładać, nie jest w stanie kupić krów. Sam ma osobiście 2 krowy, no ale bardzo mu się zachciało tradycyjnego życia i wziął sobie drugą kobietę za żonę, spłodził jej dziecko, które się niedawno temu urodziło. Jest pod dużą presją, bo musi za tą dziewczynę zapłacić 15 krów, a ma tylko 2. Więc jedyną najszybszą możliwością, żeby móc spłacić swoją drugą żonę, no jest wydanie za mąż młodszej siostry jak najszybciej, trwanie edukacji. Tak wyglądały wszystkie moje posiłki, jak przyjechałam. To było coś niesamowitego. Pociągu, oni śpiewali, cały czas ja się też bałam, że coś mi zrobią. Nigdy nie było z ich strony żadnej nieprzyzwoitej propozycji, nigdy nie byli wobec mnie niegrzeczni, nieuprzejmi. Nigdy nie spotkała mnie ze strony ani Masełka, ani żadnego mężczyzny w Tanzanii. Żadna, oprócz tych 2 uderzeń na Zanzibarze od muzułmanów. Nic nie fajnego. Także na lądzie czuję się naprawdę bardzo bezpiecznie. No, wracając do lądu, właśnie dzięki Marzenie Figiel-Strzale udało się zebrać pieniądze na 15 krów, które teraz stopniowo kupujemy. Jest już 8 krów w Bomie kupionych, kolejne będą na kolejnych targach zakupowane. I tak to rozegrałam, że ja płacę za tą dziewczynę tak jak za męża, ale z jednym warunkiem, bo zgodnie z tradycją te krowy trafiłyby za dziewczynę do wszystkich członków rodziny, czyli 3 dostałby jeden, starczy drugie, trzecie bardziej, tam mama wchodzi do podziału. A ja bardzo nie chciałam wspierać tego najstarszego brata, który bardzo niefajnie postąpił względem wszystkich, względem całej właśnie rodziny, względem nawet tej dziewczyny drugiej, którą wziął za żonę bez płacenia. I nie chciałam, żeby do niego te krowy trafiały, więc na Jądę jest pierwszą Masajką, która jest właścicielką tych krów i to ona te krowy zabierze kiedyś ze sobą, jeżeli zdecyduje się zostać kogokolwiek żoną. Więc to już dla chłopaków jest przerażające, jak to krowy ona zabierze ze sobą, mnie tak zabierze ze sobą. Ale też z uwagi na to, że znając ich mentalność, że oni się bardzo ze sobą dzielą, bardzo się ze sobą wspierają, to było takie ryzyko, że bardzo szybko tą 14-latkę zmanipulują i albo ona pożyczy komuś te krowy i te krowy po prostu się jej szybko znikną. Więc ona może będzie mogła nimi świadomie zarządzać i podjąć decyzję, co się z tymi krowami zadzieje dopiero jak skończy szkołę 2. stopnia, czyli za 4,5 roku. Będzie miała po 18 lat. Więc do tego czasu jakby ja trzymam pieczę nad tymi krowami. Trochę temu bratu zagrałam na nosie, bo sam musi na swoje krowy zapracować. Nie może liczyć na to, że jakimś takim zbiegiem okoliczności uda mu się te krowy bez wkładu własnej pracy zdobyć. W międzyczasie wszystko się działo tak, że ten mój dom się rozwijał, widzicie zdjęcia. Ten dom co chwilę się poprawia, polepsza, przyjeżdżają kolejni goście, którzy a to robią prysznic, a to robią antresolę, a to pewne usprawnienia w tym domu, a to poprawiają mi energetykę w domu. Mam większe wydolności, jeżeli chodzi o ładowanie telefonów. Mogę mieć 10-osobowe grupy i wszyscy ładują telefony przez to, także naprawdę jest fajnie. Jak jest pora deszczowa, to wody nie brakuje. W porze suchej też jesteśmy w stanie tą wodę zorganizować. Wiele fajnych akcji charytatywnych udało się zrobić. Ja też mój dom traktuję jako dom bardzo otwarty, więc bardzo serdecznie zapraszam specjalistów, którzy przyjeżdżają, którzy dają od siebie swoją wiedzę. Była m.in. Maja Kotala z projektem Sewing Together, przywiozła nam maszynę do szycia i zostawiła w Bomie. Była pani doktor Beata Jaros, pediatra, która była prawie przez 2 tygodnie i też przyniosła ogromną pomoc nie tylko dzieciom, ale wszystkim, którzy do nas praktycznie dotarli. Jest taka nasza pacjentka na oko wyszacowana na ponad 100 lat na pewno. Przyszła w własnych nogach, prawie wszystkie zęby w buzi, także wiecie, no naprawdę coś niesamowitego, niesamowite spotkanie. No i to jest podróż życia, tak? Dzisiaj Tanzania i ta Boma jest moim drugim domem i szczerze mówiąc, kiedy nawet jestem tutaj,
to myślę, że bardzo duża część mojego serca, mojej głowy ciągle jest tam z nimi w Tanzanii. Mam tam już też swoje krowy, mam swojego osła, swoje kury, założyłam ogródek i dużo różnych takich ciekawych rzeczy się tam dzieje. Ja się od nich bardzo dużo uczę o emocjach, bardzo dużo się uczę takiego właśnie bycia społecznego. Obserwuję to, co oni robią, podpatruję ich ceremonie, układam sobie to w głowie pewien ich obraz, porządek, bo to też nie jest takie proste, oni są bardzo pod wieloma względami otwarci, ale też strzegą swoich tajemnic bardzo mocno, więc o niektórych ceremoniach wyciągam informacje ziarenko po ziarenku i po 2 latach powiedzmy, że w 80% rozumiem, na czym one polegają. O, to jest właśnie na jodę. Ta dziewczynka, która mówi, że nie chce być ubrzydzana i której pomagaliśmy teraz, ciągle mam nadzieję będziemy pomagać. I wierzę, że to zaowocuje kiedyś no, fajnymi takimi zmianami, bo te zmiany są im potrzebne o tyle, że cywilizacja do nich wchodzi z ogromnymi zbuciorami tak naprawdę, wnika w ich kulturę, niszczy ich od środka, a oni nie mają, tak jak my, kilkuset lat na to, żeby spokojnie tą cywilizację dogonić. Oni, tak jak no, wyobraźmy sobie, że bierzemy Mieszka, tak, i ludzi, którzy żyli w średniowieczu w Polsce i nagle ich stawiamy do XXI wieku, tak, no. To jest niemożliwe. Oni są teraz w takiej sytuacji, tak naprawdę nie mogą się przemieszczać, bo te tereny, gdzie mogli wcześniej funkcjonować, są im odbierane. Praktycznie już teraz migracje Masajów nie występują. To jest lud koczowniczy, półkoczowniczy, wędrowny i teraz możliwość przemieszczania się, możliwość rozwoju została im bardzo mocno ograniczona. Bez szkoły, bez edukacji, bez pieniędzy, oni po prostu bardzo szybko giną. Kultura nasza, zachodnia, która też tam i Chińczycy, którzy są i sprzedają różne rzeczy, też powodują popyt, podaż, tak? Więc oni kupują rzeczy, które nie do końca może im są potrzebne, może i są, no ale to powoduje, że oni potrzebują na to pieniądze. Większego pieniądza w sytuacji jak 50-60 lat temu wszystko mogli sobie w stanie zapewnić dzięki temu, że mieli kilka krów, bo mieli jedzenie, mieli ubrania, które sobie z tych krów robili sobie wszystkie rzeczy niezbędne z tego, co znajdywali w buszu. Dzisiaj te rzeczy już kupują. I tak na zakończenie, a propos tych ceremonii, właśnie wczoraj do mnie dzwoniono, że z uwagi na poród, który się odbył 2 tygodnie temu, wszyscy się musieli z pewnej energii, nieczystości tej porodowej w domu umyć, to znaczy kobiety. I że mnie taki hot shower ominął, to trochę sobie żałuję, a z drugiej strony jestem, szczerze mówiąc, chyba wdzięczna, że jestem teraz w Polsce. Nie chciałabyś spróbować? Chyba nie. Spróbuję, myślę, że jeszcze nie raz. Ten hot shower polegał na tym, że właśnie tuż przed świtem, kiedy krowy jeszcze leżą, trzeba już iść do tego miejsca, do tej zagrody, gdzie te krowy są, z wiadrami. Jak tylko krowa wstanie, to trzeba zebrać ten ciepły mocz, pierwszy mocz i te 3-4 wiadra moczu się niesie do domu i na tych skórzanych łóżkach po prostu trzeba się od góry do dołu tym ciepłym moczem umyć. Dziecko noworodne tak, też tego niemowlęcia. Na tym zdjęciu na przykład widzicie marsejskich wojowników, oni śpią w 6, w 7, to u nich to jest normalne. I dla mnie na początku to było bardzo zabawne, właśnie jak przychodziłam do takiego domu, gdzie tak potem spali w pełnym uzbrojeniu, bo oni się nie rozbierają w tych wszystkich swoich mieczy i broni, dlatego że muszę zatrzymać, żeby się nie tracić. Dlatego, że w nocy jest ciemno, a gdyby hiena zabyła, którą słyszeliście bardzo, macie może powiedzieć o historii. Renata nas nastraszyła, że hieny podchodzą pod dom, a myśmy spali w namiotach. No tak, nie? Uprzedziła, może nie nastraszyła. No i rzeczywiście śpimy sobie i nagle w nocy wrzask hieny pod namiotem. No i ja się po prostu w panice zbudziłem. I Maćka przy okazji też, który spał w drugim namiocie. No i hieny sobie poszły, ale Maciek przez pół godziny nie mógł bo ja zasypiam w ciągu sekundy. Maciek ma ten kłopot, że nie mógł zasnąć. Miał dylemat, czy przypadkiem nie udawać hieny, żeby mnie co chwilę straszyć. Generalnie to było tak, że Marcin sobie spokojnie śpi, nagle budzi się i co to? A ja potem chyba z godziny się zbiłem ze śmiechu. Nie mogłem za cholerę zasnąć. Tak, jest tu. No ale zdaje się, że nawet wojownik wyskoczył, żeby bronić, prawda? Znaczy nie, tych hien rzeczywiście wtedy było dużo, a później jakoś nie kolejna noc na chyba krowy uciekły za krowy. Tak, cały czas coś się działo. Tak, to ten sam mieliście takie przerywany i trzeba było go bardzo pilnować. No ja się spłakałem w każdym razie. Tak, no to
Z takich zwierząt w domu mam surykatki, kameleony, bardzo dużo różnych patyczaków, mnóstwo żuków, 3 gatunki żółwia. W domu masz dużo pająków, całą kolekcję. Od takich do takich w ogóle. Tak, także to żaby są, jaszczurki. Ostatnio też tak właśnie śpię na swoim łóżku i z więźby dachowej jaszczurka spadła na łóżko, żeśmy sobie sobie latać. Też miałam przygodę z pszczołami w tym domu, zrobiły sobie uli, Masajowie mi powiedzieli, że to bardzo dobrze, że są pszczoły, bo to jest bardzo dobra wróżba i nie wolno ich usuwać. I to tak ładnie rosło, takie dosyć już duże, bo gniazdo z 4 plastrami już naprawdę mocno napełnionymi miodem. Ja te pszczoły znosiłam przez 2 miesiące, mówiąc, że kurczę, może byśmy te pszczoły jakoś wynieśli, a oni zawsze mówili, że wszystko co w domu to kobieta i to wielki wojownik nie może się małymi zwierzętami zajmować. On ma formaty, grysa, hienę i tam tego, a jakieś pszczoły małe to już nie ten zakres obowiązków. No jak jednego poranka obudził mnie dotkliwy ból właśnie strzechu kążyn na policzku, gdzieś tam na ręce i na nodze, to wiedziałam, że to jest ich ostatni dzień w moim domu. Bez mojego zaproszenia, więc poprosiłam chłopaków, żeby mi przynieśli takie drzewo, które bardzo fajnie się dymi, więc to czekałam do wieczora. Okadziłam to, musiałam sama wejść na ścianę działową. Od wojownika tylko wypożyczyłam tą jego broń, czyli nóż dwustronnie zaostrzony, podłożyłam wiadro, odcięłam skalelicy, podałam to na dół, no i chłopaki oczywiście mi wyciągnęli. No genialnie, prawda? Jednego z nich później ta pszczoła ogryzła, zawsze chodził biedny na kuchnię. No i to tak dużo takich perypetii właśnie ze zwierzętami, bolesna słodycz. Jest bardzo dużo pięknych, wesołych historii, bardzo dużo radości, takich spotkań, śpiewów, jak widzieliście też w chacie, Masajowie generalnie bardzo dużo śpiewają. Mają bardzo dużo też swoich takich przesądów. Pamiętam, jak budowaliśmy dom i budowalna była posadzka, potrzebowałam tą posadzkę zmieść. Wiem, że kobiet wtedy w domu nie było, mówię do nianków, wojownika, mówię, nianków w domu, to ja mama miała taką fajną miotłę, czy możesz ją przynieść? No i tak mi tam, no dobrze, przyniesie. Poszedł do buszu, naciął mi gałązki, przyniósł mi takie gałązki z liśćmi. Mówię, tym się nie da piasku wynieść, ja potrzebuję miotłę. To sobie możesz podwórko zamiatać. No i tam widzę, że go dowoli, tak ciśnie. Nagle jak na tych bajkach takich kiedyś kreskówka burza i tak się skradają ci wszyscy w skrajnie tych czosów, tak właśnie, te pace tam z tymi krzakami. Doszedł do tej lepianki, co nie wiem, 10 metrów. No i go nie ma i nie ma. Ja nie wiem, gdzie ta matka to miotłę na 10 metrach kwadratowych mogła schować, że on bez tej miotły jakoś no nie przychodzi długo z tą miotłą. No i w pewnym momencie wchodzi do domu, taki wpada znikąd, zgrzany, opłacony, ta miotła pod ubraniem. I mówię, to taki challenge był, bo ja miałem taki przesąd, że jak wielki wojownik dotknie miotły 3 razy w życiu, to się zamieni w dziewczynę. Jeszcze 2 razy w życiu mógłby tej miotły dotknąć i koniec, no, skucha. Także dużo jest takich bardzo zabawnych przekonań Masajów, które w bardzo legendarny sposób dla nas opisują świat, których oni bardzo mocno się trzymają, z którymi są bardzo mocno związani i które nadal przestrzegają dla nas, ludzi wykształconych, żyjących w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Bywa to czasami szokujące, czasami zabawne. Nie jesteśmy w stanie bardzo często wejść naszą świadomością w tą ich codzienność i tą rzeczywistość i bardzo często niepotrzebnie, moim zdaniem, oceniamy ich i usiłujemy na siłę dostosować do naszego świata, nie doceniając piękna właśnie w takim cudownie dziecięcym, można byłoby powiedzieć, odczuwaniu świata, przeżywaniu swojego życia w takiej radości i lekkości, którą nam już niestety nasza cywilizacja zabrała. Masajowie są chrześcijanami, to czy są katolikami, luteranami, anglikanami albo różnego ich odłamami, uzależnione było od tego, który tak naprawdę z kościołów pierwszy przybył na ich tereny. W wielu aspektach zachowali autonomię, bo na przykład śluby i pogrzeby są tylko i wyłącznie celebrowane zgodnie z ich masajską tradycją, absolutnie nie są powiązane w żaden sposób z kościołem. Kobiety uwielbiają chodzić na nabożeństwa, mężczyźni praktycznie chodzą tylko z okazji świąt, Bożego Narodzenia i Wielkanocy i Nowego Roku. I takie mam wrażenie, że nie za bardzo rozumieją, o co chodzi, bo mężczyźni zapytani, kim jest Jezus Chrystus, generalnie nie wiedzą, kobiety w dużej mierze również. Wiąże się to z tym, że nie ma Pisma Świętego zapisanego w języku masajskim, nie wszystkie masajskie znają Suahili, więc
czytanie Pisma Świętego i głoszenie płomiennego kazania w języku Suahili no tak naprawdę nie przynosi im żadnej wiedzy i żadnego przeżycia. One przeczekują tak naprawdę ten moment i dla nich głównym punktem kulminacyjnym w mojej obserwacji, może się mylę, jest wspólne śpiewanie, to są swoistego rodzaju układy taneczne, swoistego rodzaju challenge'u, które mają na przykład między miejscowościami, bo zdarza się, że przyjeżdża autokar Masajek z innej parafii i po prostu jest taka rywalizacja na występ artystyczno-muzyczny, który odbywa się zarówno w kościele, jak i później pod budynkiem świątyni, już po zakończonym nabożeństwie. Dla mnie było bardzo trudnym też do zrozumienia i do zaakceptowania fakt, kiedy podczas właśnie takich dużych uroczystości zaobserwowałam, że zbiera się na tacę od bardzo biednych ludzi, którzy bardzo często, tak jak rodzina Yangu, nie dojadała, zbierania tak zwanej tacy 3 razy w ciągu jednego nabożeństwa. Trudne było to, że tak naprawdę nie było dobrowolności w tej składce i kobiety wstawały ławkami i jedna po drugiej musiały podejść do tego koszyka i cokolwiek do niego wrzucić, no bo cała społeczność poniekąd patrzyła im na ręce. I pamiętam, byłam bardzo wzruszona, kiedy Niangu, bo ja poszłam nieprzygotowana w ogóle, bo ja nie wiedziałam, gdzie jadę. I nie potrafił za bardzo wyjaśnić, gdzie my jedziemy. Nie padła nazwa, że kościół, że nabożeństwo, tylko mówił, że to jakieś community, że społeczność, że spotkanie. No mogłam się domyślić, że to niedziela, ale trudno też było z jego słów mi wtedy wywnioskować, że to właśnie będzie nabożeństwo. I byłam wzruszona, kiedy ten chłopak jakoś zorganizował drobne monety, sunął mi do ręki, żebym w tym momencie, kiedy powinna ta nasza ławka wstać i pójść wrzucić te pieniądze, żebym nie została pominięta tutaj i żebym również poszła i wrzuciła tą drobną ofiarę. Nie spodziewałam się, że to jeszcze później nastąpi, tak jak wspomniałam, kolejne 2 razy. I pamiętam taki zabawny moment, bo kiedy już usiedliśmy z powrotem w ławce, to Niangu tak mi mówi: Jezu, ja ci nie powiedziałam, ja cię tak bardzo przepraszam. Ale no to moja wina, bo skąd ty mogłaś wiedzieć, bo tak naprawdę wiesz, bo ty rzuciłaś na tacę lewą ręką, a to nie wypada, bo u nas lewa ręka to jest taka brudna ręka, nieczysta i tacy trzeba wrzucać tylko i wyłącznie te pieniążek na tacę, tylko i wyłącznie prawą ręką. Z jednej strony jest to zabawne, tak? Było to dla mnie zabawne zdarzenie, kiedy no właśnie Niangu tak bardzo przeżywał, że niewłaściwą ręką rzuciłam pieniądze na tacę, ale przyszła też za tym refleksja później, że dlaczego Masajowie 3-krotnie w ciągu jednego nabożeństwa w ogóle ponoszą obowiązkowo wręcz tego typu płatności, a jeszcze bardziej byłam rozczarowana kolejną wizytą w kościele, kiedy to odkryłam, że już nie wpłaca się chociażby z jednej strony na tacę, czyli jakie fajna zmiana, ale to, co odkryłam, bardzo mnie zasmuciło. Kiedy zobaczyłam w rękach Masajek szare koperty, podkreślam po raz kolejny, że Masajki w 99% są osobami, które nie piszą i nie czytają, a trzymają w rękach kopertę, w której jest włożony taki blankiecik podzielony na 12 kolumn i na 4 wersy, czyli 12 miesięcy i 4 niedziele w miesiącu i muszą zapisać dokładną kwotę, jaką przekazują na wspólnotę. No, dla mnie było to bardzo trudne do zaakceptowania i siostrze Niangu powiedziałam, że dla mnie to jest bardzo nie w porządku, bo nigdzie w Piśmie Świętym nie znalazłam informacji na ten temat, że za miłość Boga trzeba zapłacić, a zapłacić zwłaszcza w taki szczególny sposób. I później też przeprowadziliśmy rozmowę w domu właśnie na temat tego, że jeżeli ktoś może, to zawsze się z serca podzieli i te pieniądze na pewno się w kościele pojawią. Ludzie ofiarują Bogu w dziękczynieniu, czy też zanosząc prośby konkretne kwoty, ale tego typu działania są dla mnie no, bardzo trudne do zaakceptowania. A jeszcze większe wzburzenie we mnie wzbudzały osoby, które przyjeżdżały z bardzo dużym nagłośnieniem, z bardzo dużą promocją jako cudotwórcy, jako ludzie leczący za pośrednictwem siły Boga. No ale żeby skorzystać z takiego błogosławieństwa uzdrowienia, trzeba było oczywiście wcześniej dokonać niemałej opłaty. No jak wiadomo, żadnych cudów i uzdrowień po takiej wizytacji nie było, a wizytujący wyjeżdżał obłowiony naprawdę porą gotówkę. Dla takiej osoby jest to po prostu biznes. No, dla mnie to było oczywiste,
A Masejowie są bardzo łatwowierni, mają bardzo dobre serce i w ufności chcieli dla swoich rodzin jak najlepiej. To mimo wszystko śluby, pogrzeby, różnego rodzaju ceremonie nadal swoje praktykują. Poza kościołem absolutnie w kościele takich zdarzeń się nie obchodzi. I w momencie, kiedy zaczyna brakować wody, też składają ofiarę, też śpiewają, są niesamowicie żadne pieśni przez kobiety śpiewane na wywołanie deszczu. W porze deszczowej tej wody jest za dużo i ta woda też w tym momencie jest klęską i bardzo często uniemożliwia normalne funkcjonowanie, te lepianki przeciekają, w domu jest mokro, jest problem z paleniem ognia, bo to drzewo też zamaka. Uniemożliwia wychodzenie bardzo często gdzieś tam dalej, bo drogi są zalane, bardzo często tej drogi w ogóle nie ma, bo rzeka zabierze. No, w tym roku, jak byłam od stycznia praktycznie do 8 maja w Tanzanii, to przez ten czas w powodziach zginęło w Tanzanii 155 osób. Nie? Także ta woda po prostu wszystkim, ona jest nie do przewidzenia dla nich i niesamowita. Jedzenie to też było dla mnie wyzwanie, dlatego bardzo szybko zaczęłam sama gotować. Dzisiaj gotuję dla dziesiątki dzieci. Dzieci przychodzą, chętnie jedzą, ze mną gotują, pomagają mi, chłopaki widzieli, jak tam. W ogóle Renata jest i lekarzem, i nauczycielem, i kucharką i generalnie jest tak, że jest jakiś kłopot w BOM-ie, czyli w tej takiej osadzie, no to wszyscy lecą w pierwszej kolejności do Renaty. Nieważne, czy mam gości, czy nie, to tam mi takie jednostki sprawy. No czasami są bardzo trudne sytuacje i ja mówiłaś, że nawet wyrostek robaczkowy jesteś chyba w stanie. Już chyba teraz bym zoperowała, wiesz? No właśnie. Dochodzę do takiego momentu, że ja to się śmieję, że no oczywiście tego nie zrobię, ale mam świadomość tego, że naprawdę bardzo duże trudności tam są z dostępem do medycyny, do lekarzy. I też zapraszam, jeżeli drodzy Państwo macie taką możliwość, to mój dom jest dla Was otwarty, czy macie znajomych, ja bardzo chętnie ugoszczę. Ja tu widzę jedną panią stomatolog, błysk w oczach. Ja zapraszam, jest bardzo duża potrzeba teraz stomatologiczna, dlatego że pojawił się w domach cukier całkiem niedawno i ten cukier dzisiaj jest w spustoszeniu ogromny. Miałam teraz taką dramat troszkę po sąsiedzku, bo dziewczynka z taką naprawdę ogromną próchnicą w mleczaku. Z takim stanem zapalnym, ogromna gorączka, jedzenie 2 tygodnie i rodzice nie pozwolili tego zęba wyrwać i to się tam propolisem, różnymi moimi metodami udało, to dziecko, ten stan zapalny tak duży, zbić tą gorączkę, tak, i ta opuchnicna zeszła, no ale ząb w ciąży jest i to jest tykająca bomba, tak? Ile takich stanów zapalnych to dziecko przetrzyma, nie wiem, tak. A to jest ogromne obciążenie i takich sytuacji jest wiele. No, pamiętam też do mnie do domu przyjechał stomatolog i babcia, jak usłyszała, że jest stomatolog domowy, to na motorze przyjechała babcia Niangu z kierowcą ponad 30 km, a pani koło 80. I zsiadła w ciemność, nic nie widać, a ona przed nim stanęła i mówi, ten dom, wyrwij, a to jak mówi, gdzie? Rwij! Człowiek, ona stoi, czekała po to, to nie było, to nie wyrwał tego zęba, ona ciągle czeka, bo i obiecał, że on wróci. Już 7 miesięcy. Ja mu się nie dziwię. No sam upadł. No nie, bo naprawdę dobrze się ten ząb trzyma, one naprawdę mają fajne uzębienie. Także takich historii jest bardzo, bardzo dużo. Więc każdy specjalista lekarza, kto chciałby odpocząć i doświadczyć buszu, to zapraszam. Nie muszę tam być. Pomogę to tak zorganizować, żeby bezpiecznie do domu dotrzeć. A można z mojego domu skorzystać i z tymi osobami być. Jedyne o co proszę, to proszę o to, żeby pokryć koszty przejazdu, bo kogoś pojedzie na lotnisko i wrócić tak samo, kiedy odwiedzi i żeby jak się tam jest, to żeby właśnie kupić to jedzenie dla wszystkich, a nie tylko dla siebie, czy nie wiem, worek ryżu, worek ugali, warzywa, tak żeby po prostu ci ludzie, którzy tam z Wami będą, żeby się wyżywili. A jest to dla każdego z nas niesamowita możliwość odpoczynku i doświadczenia zupełnie innej kultury. A Masejowie są mega przyjaźni, są bardzo też opiekuńczy, oni też już z uwagi na to, że obcują z ludźmi, którzy do BOM-y przyjeżdżali, już zupełnie inaczej reagują niż jak ja tam przyjechałam, bo no to już są zupełnie inne warunki, chociaż nadal można zaobserwować ich normalne, codzienne życie, do którego oni w bardzo fajny, naturalny sposób zaangażują. Nie będą w tym natarczywi, a będą bardzo fajnie pozwolą sobie towarzyszyć w swojej codzienności. To jest też niesamowite, że jak jest się tam samemu, to można tego wszystkiego doświadczyć i zobaczyć, jak oni funkcjonują. I dla mnie na przykład też zastanawiające, to bardzo dużo mi to pomogło i dało mi dużo do myślenia, jak ja miałam tam swoje jakieś wzorce i swoje pomysły i swoje schematy działania
I na przykład mówiłam, że kurczę, to powinno być tak. I za każdym razem miałam pytanie, Husej, tak. To tak powiedział, że tak ma być. Albo kiedyś mu opowiadam w ogóle o... Właśnie zadał mi pytanie, dlaczego księżyc jest raz duży, raz mały, raz z tej strony, raz tamtej. I samo tam cały ten system planetarny, a ona mnie, Husej, tak, że tutaj działa. A ty Kopernik, nie słyszałeś? Kopernik była kobieta. Także no nie wiem. Ja to zatknęła 3 razy. Tak. 3 razy. Tak, także no 3 razy miała, znaczy oni mają zupełnie inne wyjaśnienie. Kiedyś po prostu księżyc ze Słońcem walczyli na masajskie kije. Bardzo mocno się potłukli, dlatego na księżycu widać blizny. Te czarne są blizny po uderzeniu kija. Oni mają takie bardzo podobne i to na pewno jest po kiju. A to Słońce i księżyc teraz trzyma Bóg. Tak? I Słońce, ponieważ wygrało tą walkę, to ono ma prawo mocniej świecić. I dlatego Słońce daje większy blask i dzięki temu, że wygrało, to nie widać tych blizn. Ja, także oni wszystko w taki piękny, legendarny sposób tłumaczą. Tych legend mógłbym Państwu opowiadać 3 tygodnie, 4, bez przerwy i myślę, że i tak czasu byłoby za mało. To może tyle na wstępie. Jeżeli ktoś Państwa chciałby więcej, to zapraszam na moją stronę Polka wśród Masajów. Wydam od 2,5 roku. Regularnie wstawiam informacje dotyczące tego, co się w Bominie dzieje, jak wygląda, ale też takie różne moje spostrzeżenia z tego, co się dzieje wokół Masajów. Jeżeli są jakieś pytania, to też oczywiście bardzo chętnie odpowiadam, zarówno przez kanały internetowe, ale także dzisiaj, jeżeli będziecie jeszcze mieli Państwo siłę i ochotę.